Jak zaoszczędzić kilka tysięcy złotych i mieć pewność, że instalacja ogrzewania będzie dobrze pracować, kiedy planujemy ogrzewanie w naszym nowym domu czy też mieszkaniu. Moja ostatnia inwestycja dała mi taką jedną myśl, którą chciałem się z Tobą podzielić, a w zasadzie z Wami, bo już Was troszeczkę jest, już za niedługo chyba przebijemy barierę 4000 subskrybentów, ale wracając do tematu, jak można zaoszczędzić, planując właśnie ogrzewanie w domu, bo w sumie to może być droga sprawa, jeżeli chcemy faktycznie mieć to zrobione porządnie, a zarazem, żeby spełniało nasze oczekiwania. I są sytuacje, tak jak tamta akurat inwestycja, gdzie faktycznie tego pomysłu byśmy nie mogli zastosować, bo jak dalej przejdziesz, to Ci wytłumaczę, o co chodzi. Natomiast w wielu przypadkach mamy możliwość po prostu pewnego wartego do wzięcia pod uwagę uproszczenia, które powinno Ci zaoszczędzić, myślę, że 3000 lekko, ale to może w trakcie odcinka sobie to z grubsza policzymy. Więc tak, jak można zaoszczędzić? Upraszczając. A co można uprościć? Po prostu stosując jednorodny system ogrzewania, czyli albo ogrzewanie podłogowe, albo ogrzewanie grzejnikowe, możemy naprawdę zaoszczędzić dużo pieniędzy. Dlaczego? Otóż to są dwa różne światy tak naprawdę. Ogrzewanie podłogowe, które może wymagać temperatur do maksymalnie 40 kilku stopni, a zazwyczaj 35, może nawet mniej. A ogrzewanie jednak grzejnikowe, które dopiero zaczyna działać zazwyczaj od 40-45. A tak naprawdę najczęściej jest projektowane na 55 albo 75. Więc te różnice temperatur są spore. I ten obieg wymagają po prostu różnego zasilania. I żeby to zrobić porządnie, potrzebujemy kupić sprzęgło, potrzebujemy kupić dwie osobne pompy za sprzęgłem, żeby to zrobić porządnie, bo oczywiście powiecie mi, że można dać grupy pompowe, grupy podmieszania w rozdzielaczach i można też to jakoś pożenić trochę taniej. Ponarzekam w jakimś innym odcinku, czemu ja tych rozwiązań nie lubię i czemu później coś nie działa. Ale wracając. Więc mamy sprzęgło, jedną grupę pompową, drugą grupę pompową i tą grupę pompową na mieszacz, ale mi się palec trafił do wymienienia. Ona musi być z mieszaczem, czyli z zaworem, który obniża temperaturę właśnie do wymaganego przez ogrzewanie podłogowe. No i te elementy kosztują. I to nie mało, bo ta grupa pompowa bardziej rozbudowana to pewnie około 2. Strzelam, tak pi razy drzwi, z pamięci mówię. Sama grupa pompowa na grzejniki to pewnie około 1000 coś. Do tego musi być rozdzielacz, albo trzeba te rurki poprowadzić, jeżeli nie chcemy mieć rozdzielacza, więc to też są pieniądze, musi być właśnie to sprzęgło, więc myślę, że jakieś lekko to będzie więcej niż te 3000, mogą być 4000 plus robocizna, żeby to poskładać, gdzie mogło być inaczej, więc myślę, że nawet 5000 zł możemy zaoszczędzić, robiąc jednolite, albo wybierając w zasadzie, bo my pewnie tego robić nie będziemy, w sensie wy tego pewnie robić nie będziecie, no chyba, że wybierając po prostu jednorodny sposób ogrzewania. I tutaj jest jeszcze oczywiście jedna uwaga, bo trochę mniej zaoszczędzimy, kiedy faktycznie nam wyjdzie, że kocioł musi być połączony przez sprzęgło i grupę pompową z instalacją. Kiedy taka sytuacja, kiedy taka potrzeba nastąpi, żeby mieć sprzęgło i grupę pompową, czy też po prostu pompę za sprzęgłem, no kiedy mamy dosyć duży dom ogrzewany podłogowo. Można przyjąć, że jeżeli mamy do 1000 litrów na godzinę przetłaczanej wody w instalacji podłogowej, możemy to zrobić zazwyczaj bezpośrednio z kotła. Zazwyczaj, czemu mówię zazwyczaj, bo trzeba wziąć wtedy pod uwagę, że kocioł ma jakąś nie tylko wydajność na litry, czyli przepustowość, ale też ta przepustowość jest zapewniona przy odpowiednio niskich oporach hydraulicznych po stronie instalacji, czyli po odpowiednio wygładzonej drodze. Kiedy mamy wygładzoną drogę, kiedy mamy krótkie pętle ogrzewania podłogowego, tak, dajmy na to około 60 metrów, do 60 metrów, 70 pewnie w porywach, bo jeżeli sobie walniemy jakąś 120, 120 metrów jednej pętli podłogowej, to ona będzie miała większy opór hydrauliczny i może już wyjść tak, że
że wtedy kocioł jakby nie będzie w stanie już przetłoczyć odpowiedniej ilości wody na minutę przez tą pętlę. Więc tak, w momencie, kiedy właśnie mamy dom, to w zasadzie do 1000 litrów na godzinę przetłaczanej wody przy ogrzewaniu podłogowym możemy sobie pozwolić na bezpośrednie połączenie kotła z instalacją podłogową. W przypadku grzejników, tutaj mógłbym rzec, że tego będzie bardzo dużo, bo tamtej wody trzeba przetłaczać znacznie mniejszą ilość. Wynika to z tego, że ogrzewanie podłogowe ma różnicę temperatur 7 stopni, a grzejniki gdzieś tak razy 2. Więc w zasadzie dwukrotnie większą moc można dostarczyć w przypadku kotła podłączonego bezpośrednio do grzejników, aniżeli w przypadku ogrzewania podłogowego. Ale jakie to są wartości? A to pokażę Wam, wyliczymy to zaraz za pomocą kalkulatora, który sobie stworzyłem. Interesuje nas coś takiego jak przepływ masowy i my będziemy chcieli sobie wyliczyć ilość przepływu. Albo nie, my chcemy zobaczyć, ile właśnie kilowatów możemy dostarczyć, ile mocy cieplnej możemy dostarczyć do budynku przy tych dwóch konkretnych zastosowaniach. I wybieramy moc grzewcza. My chcemy to w metrach sześciennych na godzinę. I tak, przy 1 metrze sześciennym i właśnie ogrzewaniu podłogowym, które liczylibyśmy na 7 kelwinów, możemy dostarczyć około 8 kW mocy do budynku. Jeżeli oczywiście, tak jak mówię, spełniliśmy ten warunek, że zrobiliśmy relatywnie krótkie pętle podłogowe. Tak, żeby miały odpowiednio niskie opory hydrauliczne, czyli żeby była gładka, dobra autostrada dla przepływu wody. Natomiast w przypadku ogrzewania grzejnikowego, można by przyjąć razy 2 tą deltę, w zasadzie ona wychodzi około 15 się przyjmuje, no i wtedy właśnie wychodzi nam, że dwukrotnie większą moc możemy dostarczyć, czyli jakieś 17 kW. Co te liczby Tobie mówią? Może laiku właśnie, bo pewnie komuś z branży już sporo powiedzą. W nowym budownictwie, czy to mamy te 7 kW, czy 17 dostępnych, w zupełności wystarczy. Jeżeli mówimy o domach takich do 150 metrów, to na 100% można to puścić bezpośrednio z kotła. Mówimy o nowych domach dobrze docieplonych. Natomiast w przypadku starszych budynków to już trzeba zobaczyć, jak jest, bo starsze budynki to będzie rozrzut pewnie tych zapotrzebowań na ciepło dużo większy i można się grubo pomylić, a później gruba pomyłka na początku będzie nas więcej kosztować w przeróbce, bo jakby przerabianie instalacji później po to, żeby mieć sprzęgło i pompę sprawi, że to będzie droższe niż gdybyśmy to zrobili od samego początku, więc tu już trzeba by to oddać specjaliście, żeby to wyliczył, w zasadzie tak jak ja teraz, ale po prostu musi znać też właśnie zapotrzebowanie cieplne Twojego budynku. Więc miał być bardzo krótki odcinek, a pewnie go wyszło trochę więcej niż się jak zwykle spodziewałem. 9 minut już mówię. O jednym sposobie, jak można zaoszczędzić 5000, czy nawet więcej, czy może trochę mniej, ale coś okolice 5000 zł, planując ogrzewanie w Twoim nowym mieszkaniu, czy też domu. Czy też może w modernizacji, bo w przypadku modernizacji można do tego podejść dokładnie tak samo. Więc dajcie znać, co o tym sądzicie. Ja życzę Wam wszystkiego dobrego. Jakbyście byli z okolic Katowic i potrzebowalibyście dobrze wykonanej instalacji grzewczej, czy też modernizacji, współpracuję z kilkoma instalatorami i jestem w stanie wraz z nimi, moją głową, ich rękoma wykonać, myślę, że całkiem solidne instalacje, które na pewno spełnią Wasze oczekiwania. Więc polecam się. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć!